Szanowni Państwo, jedną z największych bolączek związanych z moimi 18V pilarkami tarczowymi był brak szyny prowadzącej. Ani Parkside, ani Dedra, ani do niedawna nawet Milwaukee nie miały w swojej ofercie dedykowanej szyny do swoich pilarek. Pewnym doraźnym rozwiązaniem było albo używanie prowadnic jednostronnych, cięcie wzdłuż poziomicy lub jakiejś innej listwy, o której wiedziałem, że jest prosta. Jednak nie jest to rozwiązanie tak pewne i wygodne jak dedykowana szyna. Po pierwsze, różnie spisuje się mocowanie do materiału, który był cięty, a po drugie łatwo zejść z linii cięcia w kierunku przeciwnym do listwy, o co nie jest tak trudno, jeśli tarcza nie jest idealnie równoległa do brzegu stopy. Jakiś czas temu udało mi się wypatrzyć rozwiązanie Wolfcrafta, listwy FKS 115 oraz nowszy wariant FKS 145. Właśnie ten drugi miałem okazję używać w ostatnim czasie, a o swoich doświadczeniach z pracy nią chciałem opowiedzieć w tym materiale. Zacznijmy od tego, co znajdujemy w zestawie. Mamy elementy składające się na tak zwane sanki, na których ustawiać będziemy stopę narzędzia, szynę składającą się z dwóch części oraz dwa ściski. Przed przystąpieniem do montażu warto upewnić się, że w zestawie znajdują się wszystkie niezbędne części. Warto też przygotować sobie klucz 10 i klucz imbusowy 4, których nie ma w zestawie. Najpierw łączymy dwie części szyny. Do tego celu używamy plastikowego łącznika, wsuwając go w ten sposób, aby plastikowy zatrzask wskoczył w otwór w szynie. Łącznik ten może wchodzić ze znacznym oporem. Przy drugiej krawędzi obie części szyny łączymy metalowym elementem, który ustawiamy tak, aby był zagłębiony w połowie w każdej z części szyny, a następnie dokręcamy kluczem imbusowym dołączonym do kompletu. Czas na montaż sanek. W tym kroku przydadzą się wcześniej przygotowane klucze. Mocujemy wstępnie nakrętki, które będą pozwalać nam na zablokowanie dystansów, które pozycjonują położenie stopy narzędzia na sankach. Mocujemy też boczną krawędź sanek na prowadnicach, dzięki niej będziemy mogli podeprzeć zewnętrzną stronę stopy pilarki. Proponuję jednak elementy te dokręcić dopiero po wstępnym wsunięciu do sanek. No i na koniec wsuwamy same dystanse. Teraz możemy się przyjrzeć sankom i szynie z bliska. Regulacja dystansów i bocznej krawędzi pozwala na ustawienie na nich pilarek o stopach o długości od 210 do 385 mm i szerokości od 78 do 256 mm. Przy czym odległość od zewnętrznej krawędzi do tarczy może wahać się w zakresie od 12 do 95 mm. Długość samej szyny to około 146 cm, z czego pełną szerokość, a zatem i pełne podparcie mamy na długości 115 cm. Co ważne, szynę możemy wydłużać, dokupując dodatkowy segment o długości 115 cm, który należy zamocować pomiędzy tymi dwoma częściami widocznymi na filmie. Producent też wskazuje, że z szyny należy korzystać z pilarkami o maksymalnej głębokości cięcia od 40 do 70 mm i średnicy tarczy od 130 do 200 mm. Zatem nie powinno być problemu z użyciem najpopularniejszych 18V pilarek akumulatorowych czy pił przewodowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że same sanki mają grubość 7 mm, a razem z szyną podnoszą stopę pilarki względem materiału o około 12 mm. Aby wykorzystać szynę, wpierw musimy wypozycjonować stopę pilarki na sankach. W tym celu wysuwamy dwa zielone dystanse, do nich należy wyrównać tarczę pilarki,
Musimy tylko pamiętać, aby nie oprzeć ich na zębie. Następnie ustawiamy zewnętrzną listwę z krawędzią oraz 4 dystanse, 2 z boku, po jednym z przodu i z tyłu, tak aby wszystko było dosunięte do stopy pilarki. Potem zdejmujemy pilarkę, cofamy zielone dystanse pozycjonujące tarczę. Należy tutaj zaznaczyć, że ustawienie sanek dla danej piły wykonujemy jednorazowo. Później swobodnie można daną pilarkę z nich ściągać i ponownie na nich ustawiać, nie powtarzając omówionego procesu regulacji. Teraz czas na małą przymiarkę sanek do szyny. Sprawdzamy, czy są odpowiednio stabilne i czy nie stawiają zbyt dużego oporu przy przesuwaniu. W razie potrzeby w 3 miejscach znajdują się śruby, które można dokręcić lub poluzować, aby znaleźć optymalne ustawienie. Na sankach znajduje się miejsce do przechowywania klucza imbusowego potrzebnego do tej regulacji. To ustawienie warto przeprowadzić z piłą umieszczoną na sankach. Muszę przyznać, że w moim przypadku nie było nigdy problemu z odpowiednim ustawieniem sanek. Z jednej strony były one zawsze stabilnie ulokowane na prowadnicy, a z drugiej wraz z piłą swobodnie przesuwały się po szynie. Głębokość cięcia piły też warto ustawić, gdy ta znajduje się na sankach i na szynie. Powinniśmy zadbać, aby zęby piły minimalnie wystawały poza dolną krawędź materiału. Następnie na materiale ustawiamy szynę. W prowadnicę wsuwamy ściski tak, aby od dołu przycisnąć listwę do materiału. Szkoda jednak, że są to ściski śrubowe, a nie szybko zaciskowe. Gdy już mamy wszystko przygotowane, najpierw warto wykonać cięcie testowe na pełnej długości cięcia szyną. Przy pierwszym cięciu następuje również nacięcie osłony chroniącej przeciw odpryskami. Dzięki temu linia osłony przeciwodpryskowej pokrywać się będzie odtąd z linią cięcia. Pamiętajmy jednak, że to ustawienie jest dostosowane do pilarki i do tarczy. Zmiana narzędzia lub osprzętu wiązać się może z koniecznością wymiany tej osłony, która stanowi materiał eksploatacyjny. Przyznam jednak, że sama osłona nie jest aktualnie łatwo dostępna. Przykładowe cięcie możemy porównać z poziomicą, wyszło idealnie proste. Wielką zaletą tego rozwiązania Wolfcrafta jest to, że tarcza jest ustawiona zawsze równolegle do szyny. To gwarantuje nam proste cięcie, nawet gdy w pilarce krawędź stopy nie jest idealnie równoległa względem tarczy. Ponadto szyna jest bardzo lekka, a piłę można po niej prowadzić płynnie, prosto i stabilnie. W zasadzie jedyna wada to zmniejszenie zakresu maksymalnej głębokości cięcia piły o ponad 10 mm w stosunku do wartości nominalnej.